Dzień dobry, witam wszystkich ponownie w programie z maczetą o zdrowie. Widzicie jak urósł? Ale wielki krokodyl, no nie? A ile mnie nie było? 10 dni, a on taki bieg się zrobił. Powiedz wszystkim dzień dobry, witamy w programie z maczetą po zdrowie, bo cię oddam do zoo. Idź stąd. Maczeta jest? Zdrowie jest? Kawę już wypiłem, bo kręcę to drugi raz, bo jak raz nakręciłem, to głos był za niski. Tak mnie słucha ta kamera i tak mi to wszystko działa. Czyli nie działa. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie krótko, bo muszę to futro ściągnąć, bo jest za gorąco. Co będziemy dziś ciąć tą maczetą, żeby my byli zdrowi. W książce o tym nie piszę, w tej tutaj, co jeszcze do szczęścia potrzebne. Powiem na moim przykładzie. Mi do szczęścia, żeby mnie grudnął, jest jeszcze potrzebne, oprócz normalnego, zdrowego jedzenia, obciąć maczetą nudę. Dzisiaj to będę obcinał. Po prostu, jak się nudzę, to ręce mi gdzieś gonią i idę po jedzenie. A to, a tamto. Mieszkając w Australii, jak pracowałem cały dzień, nie musiałem jeść. Nie pracowałem, siedziałem w domu. A to komputer, a to takie ciasteczko, a to takiego orzeszka, a to tego. Dlatego pojechałem na wycieczkę. Pojechałem na wycieczkę, było super. Puściłem wam te kilka filmów z tej wycieczki i teraz tam wracam z powrotem za kilka dni. Z kilku powodów. Powód jeden to, że się tu nudzę. Moi koledzy się stąd powyprowadzali fajni. Pies urósł. To nie jest mój pies, to jest pies właściciela. Ale on się przeprowadził teraz do innych ludzi, do innego psa, tam żyje razem. I tak przychodzi mnie tylko odwiedzić, jak mu kość przynoszę. I już nie mieszka u mnie, mimo że mam drzwi otwarte na oścież. Tak zawsze spał u mnie, w nocy u mnie spał. Także o psa się nie muszę martwić. Tym bardziej, że to nie moje, ale go bardzo lubiałem i lubię go, to zawsze go dokarmiałem. Tutaj niektórzy psów nie dokarmiają. No ale chcę wyjechać na wycieczkę z powrotem. Film wam dzisiaj z tej wycieczki jeszcze puszczę, bo jest ciekawy, ale chcę wam powiedzieć, na co tu trzeba uważać, przyjeżdżając do Kambodży. Na naciągarstwo. Na naciągarstwo na dzieci. Na biedne szkoły. Będzie dajcie pieniądze na biedne dzieci, bo mamy szkołę, bo oni tego, bo oni tamtego. Biednych dzieci w Kambodży nie ma. Są tylko cwani ludzie, którzy te szkoły organizują. To są przeważnie dzieci podstawione, wypożyczone. Lub w Siem Reapie taki jeden miał wszystkie dzieci swoje, ze swojej rodziny i od kierowcy. Kierowca, który tam pracował, też miał 6 dzieci, tylko po to, żeby naciągać. Przy tym naciąganiu wybudował 4-piętrowy zamek, basen, a szkoła była biedna i przed szkołą palili plastik. Na dzieciach mu wcale nie zależało, nawet na swoich dzieciach. Bo tu się plastik pali wszędzie przed szkołami, przed drzwiami. Więc nie dajcie się na te rzeczy nabierać. Jak Kambodżanie sobie strzelili po 300 dzieci, to niech sobie je wychowują. A wydacie pieniążki i oni kupią za to, ale nie książki, zeszyty, tylko kilka zgrzewek piwa, zaproszą kolegów i będą pić. Żyje się tu z naciągarstwa. Także jak ja byłem biedny, to ja miałem 2 wyjścia, jak byłem mały. Mogłem sobie pojechać autobusem do miasta i kupić sobie loda, lub iść piechotą do miasta i kupić sobie 2 lody i zawsze szedłem piechotą. I pracowałem. I pracowałem od małego, szukałem, żeby coś gdzieś zarobić, żeby na coś mieć. Później się mi dopiero rozkręciłem firmę, zacząłem o widach i zarabiałem dobrze i dobrze mi się żyło. Także nie dajcie się nabierać na te dawanie na te biedne dzieci, bo te dzieci w Siem Reapie to tak, miały 1,5-litrowe butelki wody od sponsorów, pijały łyka, a resztę wody wyrzucały. Mnie na to nie stać, żeby wyrzucić 1,5-litrową butelkę wody. Prania nie robili, bo zmieniali ubrania z nowych na nowe, co sponsorzy dawali. Wszystko dają sponsorzy, ten właściciel ładnie umiał pisać do sponsorów prośby o listy, o to, o datki, o tamto, a to wszystko na piwo szło. A resztę było marnowane, a ciuchy od sponsorów były też sprzedawane. Także jeszcze raz mówię, pracujecie na pieniążki, trzymcie je dla siebie. Jak Kambodżanie zrobili wszystkie dzieci, niech je wychowują Kambodżanie, a nie Amerykanie, Australijczycy i Europejczycy. Pieniążki trzymcie dla siebie, bo wyście na nich ciężko pracowali. Udawajcie je na wycieczki. A dzieci tu są naprawdę bardzo grzeczne, bardzo miłe. I zawsze jak się spotykam, machają turystom hello. Ale już poznałem tu 2 rodzaje nowego machania. Hello,
A wczoraj to było hello, hello, mamy? Tak to tu wygląda. Czymcie się zdrowo, a teraz przechodzę do następnych filmów, będę chciał wam puścić, bo są ciekawe, bardziej ciekawsze jak moje zrzędzenie. Teraz mi kawę przywieźli, dowieźli mi do domu kawę z dowozem. No teraz to już jesteśmy całkiem na punkcie widokowym, bardzo, bardzo wysoko. I teraz tą dżungielkę będzie bardzo ładnie widać. Jest taki punkt, co się po schodzikach chodziło. Jesteśmy nad dachami, nad drogami, nad wszystkim i widzimy całą tą miejscowość. Tu jest taka restauracja z plantacją kawy, turyści tu na to przyjeżdżają. Więc my to przyjechali pooglądać. Słyszeliście bajkę o Jasiu i Małgosi? Przyjechała Małgosia z Jasiem do Mondukiri najeść się pieprzu. No i najedli się i schudli. Jest super. I następny pomniczek jakiejś Indianeczki niosącej plecak. On nie jest duży, on jest mały, ale robię go dlatego, bo jest ładny. Podoba mi się. Żeby to było widać. Też to jest piękne. Też nawet się krówka uśmiecha. Bardzo ładna. Słońce z drugiej strony. No i te pomniki tego konia i tam te rodziny. Teraz mnie tu policja przegoni, bo siedzą tam na motorach, przyjechali się kurde nudzą. W złej pogodzie. Żeby taki pomnik zrobić, to trzeba mieć fantazję i być artystą. Ten pomnik jest wykonany z części jakichś samochodowych chyba, jak się nie mylę. Łańcuchy, tak, łańcuchów bardzo dużo, jakieś śmigła tego, jakieś przekładnie z tłumików, czyli z części. Zaraz wyjdę tam na górę, bo tu są schodki, tak gdzie wyjść mogę i pokażę wam to, tego słonika. O, ogonek ma z łańcuchów. To trzeba mieć fantazję, żeby to wykonać. I pojęcie, i pomysły. O, widzę tutaj części też z pił spalinowych. Dużo części z pił spalinowych, zębatek też różnych. Trąba też jest wykonana z łańcuchów. Zwykłe łańcuchy motorowe. I bardzo, bardzo dużo różnych zębatek. Wykonanie piękne. A kły też z łańcuchów i zaczyna się od najgrubszych do najcięższych. I zębatek. Pełno zębatek. Zaraz wykonam drugie wideo tego, ale już z bliska, żeby wam to pokazać, że to jest coś fajnego. No i pamiętajcie, zaczynamy się odchudzać, żebyście nie wyglądali tak jak ten słonik i nie ważyli tak jak ten słonik. Drodzy słuchacze. No. Prowadnice do pił spalinowych, no wszystko. Wszystko. Ile tu pił było naprawianych części, że nawet ten, o, nawet ma ptaszka zrobionego z łożysk. Pomysłowy artysta był. Podziwiajcie ludzie sztuki. Słonik w Mondukiri. A to nie wiem co to jest, krówka, osiołek, chyba krówka. Krówka mówi, że wita wszystkich słuchaczy programu z Maczetą po zdrowie i pozdrawia. Krówka, bo widzicie, tam u góry małe. Także krówka was pozdrowiła. To jest fajne, już to kiedyś widziałem. Ma takie niebieskie kwiatki, a tutaj takie spękane później szyszki i tam wylatują z tego nasionka. I też super. No i tam na prosto moja restauracja i hotel. No ale gdzie mieszkam na parterze, to nie mam balkonu. Tak jak już kiedyś mówiłem, jacaranda jasno-niebieska jest w Australii, a tu jest czerwona, pomarańczowa. To samo drzewo, tylko ma inny kolor kwiatów. I też ładnie wygląda.
Chociaż te australijskie też bardzo ładne. Nie ma herbaty. Mięsko jest. Mięsko można kupić, a herbaty znaleźć nie mogę. Nie wiem dlaczego. Może tu mają tak, gdzie indziej może znajdę. Ale rybki są suszone, kurczaczki i inne mięska. Można sobie wybrać do koloru, do wyboru. Idziemy za tą herbatą gdzieś dalej. Coś tu od niego do jedzenia, coś tu będę ja, tylko sam nie wiem co jeszcze, bo w korkach pozamykane. A dogadacie z chłopem nie idzie, no ale coś wymyślimy. Coś tu zjemy. Fajnie to tu wygląda. Małe miasteczko, spokojnie, cicho. Motocykle jeżdżą tu bez rejestracji połowa. Połowę ma, ale to ci co przyjechali z innych miast. A tu miejscowi bez rejestracji. Super ekstra. Herbatę muszę znaleźć. Tylko dzisiaj naprawdę herbatę, bo wczoraj jak kupiłem w Ratanakiri herbatę, to zamiast herbatę okazało się, że pieprz kupiłem. Także chcę znaleźć herbatę, bo w hotelu jest, ale torebkowa. Ja tej papierowej nie lubię pić. No jak już muszę, to wypiję. Ale wolę jej nie używać. Ładnie tu, ciekawie tu.